Witam Was w kolejnym odcinku Stodoła Garage, a dzisiaj będę zajmował się uruchomieniem starej Crazy'gi, a właściwie piły tarczowej, stołowej. Trochę historii o tej pile. Powiem Wam, że ta piła ma przynajmniej z 50 lat, bo cięła belki tutaj na tą stodołę. I tak samo na stary budynek. Także około 50 lat ma na pewno. Reszta historii nie jest znana. Przez ostatnie 20 lat stała sobie po prostu tutaj za stodołą, za drzwiami po prostu wywalona w krzaki. Z krzaków ją wykopałem. I wyobraźcie sobie, że po 20 latach stania, zobaczcie, łożyska trochę hałasują, ale nie ma problemu w ogóle z obrotem. Była zamontowana tutaj też od razu taka tarcza, ale ją od razu sobie ściągnąłem, żeby pomierzyć tutaj otworki na może nową tarczę. Teraz zajmę się zdjęciem tutaj na pewno koła pasowego, które jest wbite na klin. Już było siuwaksami pryskane, ale to nie pomaga. Pójdzie palniczek, spawarka i zobaczymy, co tu się da wykrzesać. Natomiast jeśli chodzi o silnik, to silnik, który ją napędzał, też się w garażu znalazł. I mamy tutaj silnik podobno 7,5 kW mocy, aczkolwiek nie mogę tutaj tego odczytać, ale zobaczcie sobie rok produkcji. Rok produkcji tego silnika jest 1988 albo nawet 68, aczkolwiek wygląda to bardziej mi na 8 niż na 6, więc powiedzmy, że 88 rok. Podłączyłem go kablami na krótko i okazuje się, że ten silnik jest sprawny. Łożyska tutaj też jakoś nadmiernie nie hałasują, ale jest w nim parę rzeczy do zrobienia. Przełącznik jest oczywiście tutaj w ogóle urwany, więc coś będziemy chyba z tym musieli zrobić. I zauważyłem, że tutaj są po prostu pourywane śrubki od tutaj tego dekla i ten dekiel w ogóle pracuje. No i oczywiście koło pasowe też musimy stąd ściągnąć. W ogóle zobaczcie sobie te koła pasowe. To było napędzane nie paskami klinowymi, tylko takim szerokim pasem, który był jeszcze oczywiście jakimś lepiszczem dodatkowo smarowany, żeby oczywiście przekazać tą moc już na samą piłę. Na pilę też te kółeczko pasowe jest pokaźnych rozmiarów. Spore przełożenie jest tutaj. Ze względu na to, że do tej Crazy'gi mam jeszcze leży piła takiej dość sporawej średnicy. Może Wam później ją pokażę, jak przyniosę, więc naprawdę tutaj ta Crazy'eczka robiła tutaj sporo naprawdę kiedyś roboty. A teraz trzeba ją zreanimować. Tylko że silnik, jak widzicie, tutaj jest na wózku, a ja chcę ten silnik zamontować tutaj z tyłu. Być może, że wykorzystam tą ramę, która tam jest, ale po prostu zawieszę to bezpośrednio tutaj na samej już pile i przerobię to właśnie na paski tutaj już klinowe. Więc ja zabieram się za próbę powyciągania tych wszystkich klinów i zdjęcia tych kół pasowych. No i słuchajcie, po długiej, nieuczciwej walce udało się to wszystko zdemontować. Jeszcze z tym dużym kołem pasowym nie było problemów. No, po prostu podgrzałem i one zeszło. Ale z tym to ono jest jeszcze gorące. Się nawalczyłem strasznie. Próbowałem oczywiście wybić ten klin. Auć. Zobaczcie, ten klin jest w ogóle ze śruby zrobiony. No i z Chiny go nie było można po prostu stamtąd wyciągnąć. Więc postanowiłem po prostu założyć ściągacz odpowiedniej wielkości. Te łapki sobie ściągnąłem, żeby mi się na pewno nie rozjechały. Napiąłem to wszystko i grzałem. Aż w pewnym momencie po prostu to puściło, strzelił i zaczął po prostu ten ściągacz to ściągać. Bo był naprawdę porządnie napięty dosłownie na maksa. W ogóle pneumatem aż go napiąłem, czego nie powinno się robić, nie polecam. Ale jak widać można. I po prostu po nagrzaniu się, oczywiście on
postanowił po prostu puścić. Przy silniku, no to jest to tyle ciekawostka, że jest tutaj nawinięte sznurków, a właściwie jednego typu sznurka i zastanawiam się, czy to była jakaś forma uszczelnienia tutaj, żeby się nic nie dostawało, czy po prostu gdzieś tam ten sznurek kiedyś po prostu złapało i tak ładnie prosto owinęło, ale cała masa go tutaj była nawinięta, więc może to też pełniło formę i uszczelnienia. No dobra, ja się zabieram za zdjęcie tego silnika jeszcze z ramy i będziemy coś tam kombinować, żeby dorobić ramę, żeby ten silnik sobie tutaj się, że tak powiem, zawiesił. I oczywiście trzeba wymyślić jeszcze, jak tu zrobić system napinania tych pasków. A to całość oczywiście zdemontowałem od razu, ze względu na to, że rozbiorę sobie te obudowy. Najprawdopodobniej wyczyszczę te łożyska, bo one są tutaj nieźle zasmarowane i po prostu zasyfione, także myślę, że im nic nie jest, tylko kwestia wyczyszczenia i nasmarowania. Ale to zobaczymy w trakcie. A, i jeszcze jedno. Cała ta oś, jak była zamontowana na górze, to teraz to wszystko odwrócę, żeby przykręcić to od dołu. Już tłumaczę Wam dlaczego. Jak to było przykręcone na górę i wszystko wystawało, no to do stołu tutaj było trzeba jakieś dystanse dawać, kombinować i tak dalej. A jak to wszystko odwrócę, to mi się nie opuści piła praktycznie, a z kolei już nie będę musiał kombinować tutaj, żeby podnosić sam blat, tylko blat już zrobię tutaj na gładko. I oczywiście koła pasowe mi się również schowają pod spodem, więc będę mógł najprawdopodobniej ten blat sobie w ogóle wyciągnąć, poszerzyć, jak tylko będę już sobie chciał i te koła pasowe nie będą mi tutaj przeszkadzały. No i sobie tutaj łożyska, tak jak mówiłem, powyczyszczałem. Trochę będą hałasowały, ale po tylu latach pracy one w ogóle tutaj żadnego luzu praktycznie nie mają, więc myślę, że spokojnie jeszcze z 50 lat wychodzą. I zająłem się silnikiem. I mówiłem, że te śruby są luźne, prawda? Okazało się, że dobrze, że do tego tak naprawdę zajrzałem. Bo gdyby jedna z tych śrub się odkręciła, to zobaczcie, co by się stało. By wpadła centralnie w wirnik. Wiecie, jaką masakrę by tutaj zrobiło? Jakby ten silnik pracował? Więc jeszcze co do zdjęcia samych pokryw. Zanim zaczniecie ściągać pokrywę, to pamiętajcie właśnie, żeby odkręcić najpierw te śruby tutaj, które są z tej strony, od tej pokrywki. Chwila, moment, pokrywkę znajdę. U mnie ta pokrywka już jest trochę uszkodzona, sfatygowana, ale jak tutaj się da podkładki, to jeszcze będzie ładnych parę lat na pewno pracowało. Więc najpierw odkręcacie tutaj te śruby od mocowania tej pokrywki, a następnie odkręcacie tutaj śruby od mocowania tej pokrywy głównej. I wtedy ściągacie najpierw pokrywę, jak widzicie łożysko sobie zostaje. I teraz możemy jeszcze zdjąć i te łożysko. Oczywiście najprawdopodobniej to zrobię. Tutaj to wszystko wyczyszczę, wymyję, żeby tu już nie było tego syfku. Wszystko zostało dokładnie wyczyszczone. Pamiętajcie, że tam jest otworek taki spływowy i należy go dokładnie wyczyścić, żeby był drożny na wszelki wypadek, jak coś wcieknie lub jakieś smary będą chciały się wydostać, to żeby miały którędy. Przy czyszczeniu obudowy już widziałem, że ona była spawana, ale nie wiedziałem, że to uszkodzenie było na tyle poważne, że ta osłona cała pękła w pół i ktoś to po prostu pospawał i jak widać się trzyma. W tej pokrywce w ogóle była dziurka, więc zakleiłem po prostu klejem dwuskładnikowym. Łożysko zostało wyczyszczone, pięknie chodzi, nie ma żadnego luzu, także będzie git. I teraz zabieram się za składanie tego, więc najpierw założę oczywiście tą pokryweczkę, podgrzeję delikatnie łożysko, osadzę, włożę w tą pokryweczkę śruby i będziemy mogli zakładać całą obudowę. No i łożysko mamy na miejscu, teraz założę całą pokrywę i wszystko dokręcę na śrubki 8. Tutaj walnę jeszcze takie dość duże podkładki i oczywiście skleję wszystko na klej do gwintów. Można to skręcić też na te samohamowne, ale tutaj jest takie ryzyko, że ta blaszka już jest u mnie troszkę podginana, troszkę już zużyta i podczas dokręcania to się może obrócić, a tak to sobie już dociągniemy nakrętką
i wtedy już nie ma ryzyka praktycznie, że nam się to obróci. A klej spokojnie to wszystko na miejscu utrzyma. Więc ja zabieram się za założenie pokrywy. No i przód mam pięknie złożony, wszystko ładnie się obraca. To teraz od razu zabrałem się za tył. I zobaczcie, co tu zostałem. Metalowy wentylator. W tych nowych silnikach wszystko jest plastikowe łopatki, a tu jest normalnie stalowy. Fajne, fajne. Fajną obudowę też ktoś dorobił. Oczywiście z jakiejś tylko blachy po prostu, aby tylko była. No i ten silnik widać sporo przeżył, bo coś tu też jest z tyłu. Już jest zespawany i nie ma tutaj w ogóle mocowania jednego, ale cóż, jak to chodziło do tej pory, to wychodzi następne parę latek. Wentylatorek zdjęty, ale nie powiem, że bez problemów. Dospawałem, jak widzicie, dwie nakrętki, żeby złapać go ściągaczem, no bo tutaj to jest tylko na zewnątrz cienka blaszka, więc nie dało się tego inaczej zrobić. Najwyżej się nakrętki odetnie i będzie spokój. A, i jeszcze jedno, bo mi pewnie wypomnicie. Zapomniałem, że nie dokręciłem tutaj korpusu. Tutaj 10-15 Nm zupełności wystarczy tak samo jak i na te. Nic tu więcej nie kombinować, więcej nie trzeba, to są tylko śruby ósemeczki, pamiętajcie. No i teraz słuchajcie, bo właśnie zdjąłem wentylator i kolejna rzecz, uratowany ten silnik przed zniszczeniem. Chociaż ta śruba nie wpadła do środka, ale nakrętka z niej już wpadła. Więc no, trzeba to zdjąć. No i mam tu już wszystko rozebrane, wyczyszczone. I zobaczcie, tu jest troszkę różnicy konstrukcyjnej, bo siedzi taka aluminiowa obudowa też z drugiej strony. Czyli tam z przodu tu już jest jakaś przeróbka też, ale niech ona tam sobie siedzi. I tutaj normalnie powinny być gwinty, więc no jednak ten silnik nie został uratowany po raz drugi, tylko po prostu te śruby się podkręcały. Gwinty są pozjeżdżane mocno, więc po prostu to rozwierciłem na śrubę ósemkę. Włożę po prostu od tamtej strony te śruby i to wszystko sobie poskręcam. Procedura składania wygląda tak samo jak i z tamtej, także tutaj żadnej filozofii nie ma. No jeszcze taka poprawka z żarcikiem z tym wentylatorem. O, ten wentylator to po prostu był dorabiany przez kogoś, a podobno nawet chyba przez mojego wujka x lat temu. Więc ja to składam wszystko do kupy. No i już prawie to poskładałem, ale chcę wam przypomnieć, że jak cokolwiek kleicie na klej do gwintu i otwór jest ślepy, to pamiętajcie, żeby dać kropelkę tego kleju do otworu i oczywiście tak samo kropeleczkę na śrubę. I tak można skręcać. No i silnik został poskładany do kupy. Jeszcze tutaj wrzucę najprawdopodobniej nowy wentylator i osłonkę, żeby to już było tak prawilnie, bo tamten wentylator po prostu jest tak pogięty i skiereszowany już. Poza tym nawet nie wiadomo, czy on jest wyważony, więc wymienimy go od razu. No i wrzuciłem na stół cały ten silnik wraz ze stelażem, chociaż już widzicie, tego stelażu trochę ubyło. Poodcinałem kółka, poodcinałem tam te rączki, żeby mi to teraz nie przeszkadzało. I muszę odwrócić ten silnik, żeby rama wystawała z tyłu. Ona tutaj prawie pasuje na szerokość, ale i tak będę musiał gdzieś beleczkę tutaj dospawać, żeby ten silnik tutaj dokładnie zawiesić. No i właśnie muszę go obrócić, żeby go na żurawiu przynajmniej przyłożyć, przymierzyć, jak on tutaj mniej więcej będzie umiejscowiony, żeby wymierzyć długość pasków. No i teraz oczywiście przestroga dla Was. Jak używacie takich elektronarzędzi do obróbki metali, to pamiętajcie, żeby mieć długie spodnie, długi rękaw, nie krótkie spodenki, bo można sobie zrobić krzywdę. I tak naprawdę mi się właśnie coś takiego zdarzyło, że no, gdyby nie to, że jestem w długich spodniach, to bym miał pewnie rozciętą nogę. I już do czego dążę. Chodzi o to, że przy odcinaniu zakleszczyło mi tarczę, wyrwało po prostu kątóweczkę z rąk. Jak widzicie, ślad jest ładny, zaczęła tutaj tańczyć i tarcza oczywiście poszła w strzępy. I właśnie o, tutaj odłamek sobie leży, którym właśnie dostałem tutaj gdzieś po udzie. Na szczęście wszyscy ocaleli,
tylko tarcza ucierpiała. Pamiętajcie oczywiście o okularach, bo jak czasami widzę, że ktoś robi bez okularów, to ciarki mnie przechodzą, bo już tyle razy miałem opiłek wokół, że podziękuję po prostu. Nie jest to nic przyjemnego. Później jeszcze rekonwalescencja, nie krótka wcale, bo przez około tydzień zapuszczenie kropli maści. No, w każdym razie nic przyjemnego. Ja się zabieram za przystawianie tego silnika. Znaczy, najpierw obrócenie. A wiecie, co wam powiem? Jeszcze nie znalazłem śruby, która by się tutaj urwała. A tu jest w ogóle jeszcze lepszy motyw, bo zobaczcie, jak ta śruba wygląda. Ja ją poluzowałem i normalnie po tej rudej to idzie to jeszcze palcami odkręcić. No, będę musiał się trochę chyba, a może i nie, wspomóc kluczem, ale nie, idzie. Naprawdę, nie było łatwo, ale poszła. No i silnik, słuchajcie, był przystawiony. Został wymierzony kątowniczek. Kątowniczek już został przyspawany. I na tym zamontujemy cały silnik. To jest dość sztywne, żeby utrzymać cały ten silnik. Silnik zostanie zamontowany na takich oto zawiasach. W zupełności tutaj wystarczą. Zamontuję je w jednym kierunku, żeby było można ten silnik ewentualnie zdjąć i go oczywiście czymś tam zabezpieczy, żeby się ewentualnie gdzieś tam nie przemieszczał. Wczoraj wydarzyła się rzecz straszna. No, po prostu skończył mi się gaz w spawarce, więc nie mogłem tego wszystkiego dokończyć. No ale działamy dalej. Teraz silnik ułożę sobie tutaj z powrotem, aczkolwiek nie wiem, czy nie zrobię tego na samej ramie. Ja po prostu tą ramkę sobie tutaj przyspawam. Ale żeby to wszystko było poprawnie, no to silnik z całą ramą tutaj przyłożę, przyłapię porządnie, ściągnę i wtedy to porządnie obspawam. Oczywiście przy przykładaniu silnika też od razu sobie zmierzyłem długość pasków. Wybrałem sobie dwa paseczki. Oczywiście 17 mm, 1656 długości, U12. I takie paseczki tutaj pójdą. Dokupione zostały jeszcze gdzieś kliny, tylko że nie wiem w tej chwili, gdzie one się znajdują, ale za chwilę wam je pokażę. Bo kupywaliśmy kliny, które normalnie powinny być stosowane w takich kołach, ale niestety te koła są luźne. Nie dlatego, że po prostu z kołami coś jest nie tak, tylko po prostu już są obrobione, wyrdwiałe te osie, ale na stożkowych klinach to się wszystko ładnie zblokuje, zaklinuje i będzie jak najbardziej w porządku. No i silnik już wisi o własnych siłach, można powiedzieć, spoczywa już sam na ramię. Został w miarę możliwości porządnie obspawany. I teraz jak będziecie robili to, co jest bardzo ważną kwestią. Chodzi o to, żeby koła były idealnie w linii. Każde koło musi być idealnie dosłownie w linii. I teraz jak to najprościej jest ustawić? Ja to zrobiłem po prostu na poziomicę. I teraz tak. Chodzi o to, żeby koło jedno, jak i drugie idealnie po prostu przylegało do poziomicy. Silnik musi po prostu być ustawiony nie dość, że w tej płaszczyźnie równo, to i również w tej płaszczyźnie, żeby był równo. Jeżeli będzie skątowany silnik względem tych kół, to będzie wam zużywać po prostu najzwyczajniej w świecie szybciej paski. Teraz wykombinuję coś, żeby te paski tutaj napiąć, więc najprawdopodobniej pójdzie tutaj po prostu sobie pewnego rodzaju napinacz, który zaraz wymyślę i wam objaśnię, jak to dokładnie jest zbudowane. Ale zanim jeszcze napinacz, to kliny, mówiłem,
Zwykłe kliny tutaj nie zdały egzaminu, więc są takie kliny stożkowe, można je powiedzieć starego typu. I teraz widzicie, jak zabijacie ten klin, to tutaj naprawdę ja użyłem dużej siły, jak widzicie. Trochę go nawet sklepałem, żeby go tutaj wbić. I naprawdę to musi być bardzo ciasno, bardzo mocno wbite. Ale jeżeli on wam dojdzie tym kantem do koła pasowego, znaczy, że jest za cienki. Trzeba albo zastosować grubszy, albo ewentualnie zastosować podkładkę jakąś z cienkiej blachy. Tutaj też takie były. I wtedy to będzie wam trzymało. Ten, jak widzicie, też mi tutaj do takiego końca nie doszedł, ale mało mu brakowało już. Tutaj, no, ponad paznokieć, że tak powiem, wchodzi. Więc ja się zabieram za ten napinacz. No i napinacz został już wykonany. 2 kawałki oczywiście jakiegoś kątowniczka, trochę pręta, 3 nakrętki, pręt wzbrojeniówka, kawałek pręta gwintowanego, dospawanego i oczywiście cały system tutaj, że tak powiem, mocowania tego do silnika. Wszystko zostało porządnie zakontrowane, paski są porządnie już napięte, także możemy zabrać się za elektrykę. Znalazłem tutaj od puszki taki kawałeczek uszczelnionka, żeby tutaj uszczelnić ten otworek, żeby tu się nic nie dostawało. Pociągniemy sobie ten kabel tam w tamtą stronę, żeby zamontować oczywiście tutaj włączniczek. I za chwilę to wszystko tutaj ogarniemy. Mam oczywiście jeszcze mocowania do kabli, żeby ten kabel tutaj jakoś ładnie pozawieszać. Więc ja się zabieram za zrobienie elektryki. No i słuchajcie, jeszcze dorobiłem tutaj oczywiście blokadę silnika, bo silnik, tak jak mówiłem, można zsunąć. Więc żeby on się nie zsuwał, to została tutaj dorobiona taka blokadka. Śrubka, 8, kawałek kątowniczka. No i oczywiście został silnik uzbrojony w elektrykę. Jest zwykły, najzwyklejszy włącznik, więc spróbujemy to uruchomić. Już tutaj wrzuciłem na 1. Nawet podpiąłem do gniazdka, ale jeszcze nie włączyłem po prostu bezpieczników. Więc zobaczmy, czy to w ogóle się uruchomi. Tak, wiem, mam bałagan, nie patrzcie na to. Spróbujmy ją uruchomić. No te łożyska dają się we znaki, ale będzie chodzić. No i co tu się stało? Słuchajcie, posprzątałem, ale to nie jedyna zmiana. Jak widzicie, wjechała już piła na nowym wale, ale to nie koniec zmian. Cały silnik został przerzucony z prawej strony na lewą. Musiałem zmienić kierunek obrotów i tak dalej. I teraz wyjaśnię wam dlaczego. Jak słyszeliście przy uruchomieniu, tamte łożyska tak strasznie hałasowały. Ale to nie jedyny powód, bo można było to teoretycznie zostawić i by chodziło. Ale chodzi o to, że przy tym rozstawie wtedy, jak ten kątownik był zamocowany tutaj w tym miejscu, bo on był trochę przesunięty, to pływała cała oś. I ta oś pod wpływem ciągnięcia pasków zaczęła się wklinowywać w ogóle tutaj w obudowę. Po prostu to się ruszało. No i jak zaczęło się wklinowywać, no to oczywiście tylko poszedł lekki dymek, trochę iskierek. No i w sumie zdecydowałem, że jednak zakupię nową oś, bo w ogóle łożysk nie mogę tutaj wymienić, bo nie mogę normalnie zdjąć tej podkładki, która odpowiada za docisk piły. Nie wiem, co tutaj zostało, że tak powiem, wykonane, czy to tak się zapiekło po prostu. I zdecydowałem się na nową oś. I jak zdecydowałem się na nową oś, to okazało się, że w nowej osi jest lewy gwint. Tutaj był prawy. I jak ta piła obracała się w tym kierunku, no to z automatu wszystko się po prostu dociskało.
A tutaj jakby był zamontowany lewy gwint, no to niestety by się to rozkręcało, więc musiałem wszystko przełożyć na drugą stronę. No i teraz już to pracuje zupełnie inaczej. Tutaj to zdejmę i zobaczcie sobie, jak to chodzi. Zdecydowanie ciszej, co? Więc teraz zabiorę się za blat. Za blat będzie robiła sklejka 30 mm aż i będzie się składała z dwóch części. Najpierw dotnę i Wam za chwilę wszystko pokażę. No i słuchajcie, dociąłem takie dwie potężne sklejki. Całkiem w miarę dobrze to wyszło, aczkolwiek ta piła, niby nowa piła założona, nowa tarcza, a szybciej paliła tą sklejkę niż ją cięła. No ale trudno. Teraz w tej sklejce wytnę tutaj około centymetra na samą piłę. To wszystko ze sobą po prostu skręcę jakimś bałkiem od środka, tylko że zrobię to w ten sposób, że jak tutaj mam te kątowniki, to zrobię z jednej i z drugiej strony tak samo. To wtedy mi ten stół się nie będzie przesuwał ani na lewo, ani na prawo, ani przód, tył. Więc zabieram się za wymierzenie tutaj i wycięcie. No i otworek na piłę już wycięty. Wyszło to całkiem nieźle, mimo tej mojej piły tarczowej, to jakoś to, że tak powiem, wyszło. Trochę popełniłem błąd, że ciąłem od tej strony, ale nic nie postrzępiło na szczęście. Markerek się powyciera i będzie dobrze. Teraz wezmę takie dwa naprawdę jakieś porządne bałki, zaraz znajdę, żeby tutaj skręcić ten stół ze sobą. Najprawdopodobniej będę kręcił od spodu, albo może od góry jeszcze zobaczę, że tak powiem, co będzie grubsze i mocniejsze. No i słuchajcie, stół został już ukończony. Tak to wygląda. Został zablokowany, tak jak mówiłem, bołkami. Poszło trochę śrub, że tak powiem, żeby to wszystko trzymać, że tak powiem, w kupie. I teraz jeszcze parę słów co do samej piły, bo jak widzicie, ona jest dość skorodowana powierzchniowo po prostu. Nie czyściłem jej wcale. I powiecie, że zakładam starą piłę jakąś, nie wiadomo co. Nie, to nie jest stara piła. Znaczy wiekowo jest, ale była po prostu bardzo mało używana. Ona jest ostra, bo sprawdzałem. I generalnie z tego, co się dowiedziałem, to ona była użyta tylko raz do cięcia jakichś tam desek. I to było wszystko, więc dlatego zdecydowałem się ją założyć. No ale dobra, dość tego mojego gadania. Wyjedźmy z tym na zewnątrz i coś nią po prostu sobie potnijmy. No i piła już jest na zewnątrz. Jesteśmy po pierwszej próbie właściwie cięcia i niestety dosłownie po ucięciu deski, kiedy piła dostała opór, bo jak widzieliście w momencie, kiedy nie było oporu, jak była uruchamiana, nic się zupełnie nie działo. I jak dostała oporu, to piła sobie zaczęła tak pływać. I to nie mało, bo zobaczcie, że nawet mi tutaj lekko stół podcięło. Także pływanie tej piły naprawdę było gigantyczne i bardzo niebezpieczne. To szczerze mówiąc dobrze, że się nikomu nic nie stało, że tej piły naprawdę nie rozerwało. Więc już tutaj dokupiłem od razu na szybkości koła i teraz zwolnimy trochę jej obroty. 10 cm zostanie zmienione tutaj na osi od tarczy, a z kolei 8 cm pójdzie na silnik. Ze względu na to, że po prostu ta oś była kupiona z tym kołem, no to tak to wstawiłem. Myślałem, że to będzie działać, ale okazuje się, że jednak nie, więc zejdźmy z tymi obrotami. Ja przynoszę szybko tutaj ściągacz, ściągnę te koła, wymienię. No i pół godzinki później kółka już zostały zamienione, to są stare. Więc zostawmy je sobie na bok. Tak to teraz wygląda, że jak widzicie,
Większe jest na pile, mniejsze jest na silniku. Więc obroty zostały zmniejszone około tam 900 obrotów. No i zobaczmy, jak to chodzi. Wygląda nieźle, więc spróbujmy w końcu coś tym uciąć. No jak widzieliście, ogólnie tnie, ale po ucięciu tego grubego kawałka ta tarcza znowu tutaj zaczęła pływać. Więc podejrzewam, że jednak ta prawie nieużywana tarcza po prostu jest z nią coś nie tak. Więc spróbuję jeszcze założyć mniejszą tarczę, która tutaj była oryginalnie. No i zobaczymy, co będzie wtedy. No i słuchajcie, zmieniłem tarczę na mniejszą, ale niestety te pływanie tej tarczy się dalej pojawiało. No i okazuje się, że no niestety te piły są dosłownie do wyrzucenia, bo zobaczcie, że ona się opiera tutaj na środku. Tu jest w ogóle jakieś takie wgięcie i oczywiście trochę przyrdwiała jest. I te tarcze po prostu już nie spełniają swojej funkcji, jedna jak i druga. Ta myślałem, że się naprawdę do czegoś nadaje, bo według wywiadu ona bardzo mało pracowała. Ale też możliwe, że po prostu gdzieś przez te lata jak leżała, coś została uderzona i ona po prostu też możliwe, że ma gdzieś jakieś wygięcie. No tutaj też jak położę ją na stole, to ona tutaj, o, widzicie, pracuje. No, jak obraca się powoli i tak jak widzieliście, nawet jak ją się uruchomi, to nic się nie dzieje, ale po prostu podczas cięcia zaczyna po prostu pływać. Więc zdecydowałem się na kupno nowej tarczy, już na węgliku, porządną po prostu tarczę, w ogóle z wycięciami tymi. I w tej chwili wszystko pięknie pracuje. Ale nie będę Wam tutaj gadał, tylko po prostu pokażę Wam, jak to tnie. No i dla, że tak powiem, pokazu, deska calówka i taki pieniek z jesionu dość gruby, że piła praktycznie, nie wiem czy go do końca weźmie, ale za chwilę to zobaczymy. Ale nie róbcie tego w domu. No jak widzieliście, piła pięknie tnie.
ładnie, gładko, deseczki, calówki to normalnie połyka w całości. Także w końcu udało się doprowadzić tą piłę do porządku. Wszystko działa, więc ja mogę zabrać się za sprzątanie całego bałaganu, który mam do pocięcia, a my widzimy się w kolejnym odcinku.